klauzulą poufności, więc dobrze byłoby, aby opinia publiczna poznała nasze stanowisko przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tych 3 punktach, dla których pan prezydent Nawrocki zdecydował się zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Najwięcej emocji wzbudził punkt rzeczywiście niestandardowy, który wprawił w osłupienie opinię publiczną, czyli analiza różnych kontekstów dotyczących pana marszałka Czarzastego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego na pewno nie jest miejscem, instytucją do dyskutowania na temat tego, czy lubi się marszałka Sejmu, czy nie i czy służby coś wiedzą na temat tego czy innego polityka. Ja nie będę się wyżywał i nie będę w tej sprawie zabierał głosu, ale poczucie, jakie uzewnętrzniło się, że tak powiem, w wypowiedziach, komentarzach bardzo wielu osób, jest absolutnie uzasadnione. To poczucie, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem do spraw naprawdę poważnych i związanych z kluczowymi kwestiami bezpieczeństwa państwa. Jesteśmy zdezorientowani, tak powiem najdelikatniej, tym pomysłem pana prezydenta, aby Radę Bezpieczeństwa Narodowego już tak otwarcie i trochę bezwstydnie zamienić w pole politycznej gry. I rząd w tej sprawie nie będzie aktywny, jeśli chodzi o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W 2 sprawach bardzo poważnych. Pierwsza, Rada do Spraw Pokoju, która powstaje z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymałem informację od pana premiera Sikorskiego, że nasza ambasada w Waszyngtonie, pan ambasador Klich otrzymał zaproszenie na spotkanie inaugurujące pracę Rady do Spraw Pokoju, które odbędzie się 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Zaproszenie jest dla polskiego premiera lub polskiego prezydenta, jest otwarte. To jest chyba ten moment, żeby dość jednoznacznie i wyraźnie powiedzieć, że w obecnych okolicznościach, jeśli chodzi o zasady, status tej Rady, bezpośrednie cele, głównie związane z odbudową gazy, pewne wątpliwości o charakterze, powiedziałbym, ustrojowym, jeśli chodzi o kształt tej Rady, powodują, że w tych okolicznościach Polska nie przystąpi do prac Rady do Spraw Pokoju, ale będziemy cały czas analizować i cały czas w sposób bardzo elastyczny i oczywiście bardzo otwarty. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi były, są i pozostaną naszym priorytetem z oczywistych względów. Więc jeśli zmienią się okoliczności, które umożliwią przystąpienie do prac w tej Radzie, to nie wykluczamy żadnego scenariusza. Jeśli pan prezydent jako świadek zdecyduje się uczestniczyć w spotkaniu w Stanach Zjednoczonych 19 lutego, to oczywiście otrzyma od rządu pełne dossier na temat tego, jak postępować. Mamy dobre doświadczenia akurat w tej kwestii, jeśli chodzi o konferencję w Davos. Tam sugestie, jakie osobiście przekazałem prezydentowi Nawrockiemu, w jaki sposób traktować inicjatywę Rady do Spraw Pokoju, zostały przez prezydenta zrealizowane i akurat to było przykładem dobrej, sensownej współpracy na linii rząd-prezydent. Liczę na to, że tak będzie w dalszym ciągu. Sprawa jest i delikatna, i bardzo poważna, dotyczy naszego najważniejszego sojusznika. W intencji rządu myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy absolutnie zgodni. Zachowanie dobrych relacji transatlantyckich między Europą i Stanami Zjednoczonymi i nadzwyczajnie dobrych relacji polsko-amerykańskich od dziesięcioleci, że to wszystko pozostanie przedmiotem politycznego konsensusu. I także tutaj w Polsce ja nie widzę powodu, żeby ktokolwiek kwestionował wartość tych relacji, szczególnie dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale w żaden sposób nie zrezygnujemy z naszego suwerennego prawa do wyrażania opinii, czasami do posiadania innej opinii na różne tematy niż nasz najważniejszy sojusznik. Silna Polska w silnej, zjednoczonej Europie.
Polska, która umie także zadbać o dobre relacje transatlantyckie. Polska, która wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją. To są te nasze kamienie milowe i tutaj nie ma mowy, abyśmy od tego odstąpili. Komentarze tych, którzy bezwstydnie od wielu miesięcy, a właściwie lat, lobbują głównie za interesami przemysłu zbrojeniowego w innych państwach. Uważam za absolutnie niedopuszczalne.